ten moment, kiedy pojawiła się potrzeba naszych własnych wydawnictw, to był wtedy, kiedy powstał Komitet Obrony Robotników 23 września 1976 roku. To jest problem, że teraz jak chce się wytłumaczyć, co myśmy robili, to trudno wytłumaczyć, dlatego że nie było telefonów komórkowych w ogóle. Telefonów też nie było tak naprawdę. Nie było żadnych komputerów, nie było żadnych drukarek komputerowych. Stało kilka budek w Warszawie telefonicznych i z nich się dzwoniło. Jak koledzy z Lublina chcieli gdzieś zadzwonić, to przyjeżdżali do Warszawy, bo w Lublinie były 2 budki i obie nieczynne. Było po prostu pisanie na maszynie i przebitki było różne, tam zależało od kalki, od przebitki, powiedzmy 5-6 przebitek można było za jednym uderzeniem na maszynie uzyskać. Trzeba było wymyślać różne techniki drukowania. Przede wszystkim w Polsce były zakazane urządzenia drukarskie. To jak broń. Nie wolno było używać i mieć. No, za to groziły duże kary. Drukarnia oczywiście też to był specjalny system drukowania. To nie jest tak, że się ogłaszało, tylko zwykle najpierw był gromadzony papier w danym miejscu, tak żeby nie zwrócić uwagi jakichś sąsiadów, służb i tak dalej. Drukarze przychodzili, zamykali się, nie wychodzili, póki nakładu nie zrobią. Potem opuszczali teren, trzeba było wywieźć ten nakład. No to cały czas to była pewnego rodzaju gra z tą esbecją. Jak się te 10 egzemplarzy napisało, to się rozdawało te 10 egzemplarzy. Następne osoby, jeżeli ktoś miał maszynę do pisania, to znowu przepisywały to i to tak szło. To był tak zwany samizdat, czyli tak jak w Rosji. Natomiast myśmy przeskoczyli to bardzo szybko i zaczęliśmy myśleć, co by tu zrobić, żeby jednak móc powielać więcej. Jak to się udało, to od razu wtedy apetyty rosły w miarę jedzenia i oczywiście, że trzeba wydawać książki. Rzeczywiście tu nagle rozsypał się worek, no bo najpierw powstała inicjatywa nowej, niezależnej oficyny wydawniczej, no i tam zaczęto wydawać dzieła bardzo ambitne, bo na przykład Miłosza, krajowych, Konwickiego, innych, wielu osób z krajów, które już miały dosyć serdecznie cenzury i użerania się z cenzurą, więc to był taki szalony powiew wolności, to że mogę, że... To oczywiście oddziaływało na tą sferę inteligencką i to był takie drożdże, ferment, ale myśmy sobie zdawali sprawę, że to jest za mało. Wobec tego ten pomysł robotnika polegał na tym, żeby wyjść poza tą bańkę, trafić do ludzi, którzy normalnie nie mają dostępu do tego typu rzeczy i też odpowiednim językiem pisać i tak dalej. Satyra, żeby tam była. Tu mamy biuletyn informacyjny numer 4 i numer 5, czyli to w ogóle sam początek Komitetu Obrony Robotników, który powstał we wrześniu 1976 roku. I wtedy tak drukowano, jak to tutaj wygląda, czyli drukowaliśmy to na maszynie do pisania. Podkładało się wiele przebitek takiego cieniutkiego papieru. Nie wiem, czy teraz w ogóle są takie do dostania. I kalkę. No oczywiście drukowano na wszystkim. Myśmy nie mieli farby, bo nie było farby, w związku z czym farba była albo przemycana, albo kupowana na lewo w jakichś drukarniach i rozcieńczana właśnie, bo to była farba drukarska, która się nie nadawała, albo offsetowa. A czasem niektórzy robili farbę, z sadzy robili farbę i z jakiegoś tłuszczu. Nawet drukowano na budyniu ciemnym. Gęstym budyniu, który używano go jako farby. To potem jak drukarze byli głodni, to jedli ten budyń. Myśmy doszli do wniosku, że musimy mieć pewne narzędzie stałej komunikacji ze środowiskiem robotniczym i w roku 1977 założyliśmy pismo Robotnik. Pierwszy robotnik był robiony jeszcze na powielaczu denaturowym, więc on specjalnie nie był atrakcyjny. Jak ja kiedyś jechałem tramwajem i miałem cały plecak bibuły wydrukowanej na powielaczu spirytusowym, to pachniało denaturatem, potwornie. Jak wsiadłem do tramwaju, to uciekli wszyscy ludzie na początek wagonu
i wszyscy na mnie się gapili, że musiałem chyba wypić kilka litrów tego spirytusu, bo to tak śmierdziało potwornie. Ja przejechałem przystanek, musiałem wysiąść. To drugi numer, to jest październik 77 roku i to jest autentyczny, to nie jest. I są postulaty, informacje, co się dzieje. No tutaj są, kto podpisywał ten robotnik, więc Bogdan Borusewicz na przykład, Janek Lityński, Wojtek Onyszkiewicz, wszystko autentyczne postacie, do tej pory żyjące jeszcze. Wkrótce potem Witek Łuczywo, mąż Heleny Łuczywo, chemik, wpadł na pomysł w wyniku różnych rozmów i doświadczeń wykorzystywanych, że można do tego wykorzystać technikę sitodruku, która była używana na przykład do robienia sitodruku na koszulkach. Tylko trzeba byłoby dobrać różne parametry, zarówno farbę, jak i rodzaj, głównie materiału, na którym się to sito tworzy. I to wymagało pewnych prób. On pracował w Instytucie Państwowym i z takim przyzwoleniem szefa, który udawał, że nie widzi, co on tam robi, on tam wypracował technikę sitodruku. Tu mam tygodnik wojenny. Ten tygodnik wojenny to jest właśnie szczeciński akurat, szczecińska edycja tu mi się wzięła. To jest technika sitodrukowa. To do tego wystarczyło mieć ramkę od obrazu, taką blade ram. Kupowało się blade ramy, naciągało się na to specjalne płótno. Można to było rozłożyć w każdym pomieszczeniu, w zasadzie taką drukarnię i bardzo szybko zwinąć. Powiedzmy SB wchodzi na drukarnię, zabiera tę ramkę, niszczy ją czy coś takiego, no ale druga ekipa w ciągu 2-3 dni robi taką samą ramkę w innym miejscu i to w żaden sposób nie zmniejsza skali wydawnictwa. Ramka była prosta do wykonania. No, trzeba było mieć jedyny element z zagranicy, to właśnie to płócienko, takie właśnie płócienko, które było w Polsce niedostępne i oczywiście celnicy zwracali na to uwagę, ale jak to się odpowiednio tam mówiło, to firanka jest, także to na firankę wolno było przewozić. Co najwyżej trzeba było zapłacić cło. Skończyłem kurs sitodrukowy. Jestem jednym z niewielu, nie mam dyplomu, bo nie dawano w podziemiu, ale nauczyłem się na tym drukować i drukowałem. Najpierw robotnika drukowałem, nawiązałem kontakt z Adamem Kerstenem, profesorem, czy tak zwanym profesorkiem, jak myśmy na niego mówili, albo Mr. Comfort, bo ta technika sitodrukowa wymagała rozcieńczania farby. Myśmy to rozcieńczali pastą Comfort do prania. Pasty Comfort nigdzie nie było w Warszawie, bo jak się tylko pojawiała, to od razu myśmy się dowiadywali i od razu kolejki się ustawiały różnych ludzi związanych z podziemiem, żeby wykupić tę pastę Comfort. Taki były bardzo świetni ludzie, bardzo sympatyczni ludzie, w tym to robili. Jeden z nich, tak zwany Zieloj, opowiadał mi taką anegdotę, że robili właśnie nakład robotnika i skończyła im się pasta Comfort. No i chociaż była zasada, że nie wychodzi się z lokalu konspiracyjnego, no to on wyszedł do kiosku kupić. W kioskach można było pastę Comfort. No i kioskarz, proszę bardzo, po jakimś czasie znowu się skończyło. Znowu przyszedł, i za trzecim razem ten ktoś mówi, panie, co jest grane? Mówi, panie, po raz trzeci pan pochodzić po komfort, a jesteś pan coraz bardziej brudny. Proszę bardzo, to jest rok 78, 6 listopada. Dlaczego jest zdjęcie? W roku 78 został wybrany Jan Paweł II papieżem, jako kardynał Wojtyła, a był w 79 i jego wizyta w Polsce otwarła taką jakoś balon z odwagą. Tak się coś stało, że ludzie byli znacznie bardziej odważni. Wydaje mi się, że to bardzo przyczyniło się do takiego poczucia, że damy radę, że pewnego wolności. Technika sitodruku udoskonalona, ona była fantastyczna. I już na przykład w czasie Solidarności, kiedy powstało to mnóstwo komisji zakładowych, regiony, to ta była technika zrewolucjonizowała cały ten podziemny świat i to rzeczywiście uważam, to była jedna z broni, która zniszczyła komunizm. Właśnie ta masa drukarska.